To wrzeciono ATC zmienia narzędzie w kilka sekund. Ale czy warto wydać kilka albo kilkanaście tysięcy złotych na takie wrzeciono? Dzisiaj odpowiem Wam w tym filmie na to pytanie. Opowiem o plusach, opowiem o minusach i na koniec odpowiem na najważniejsze pytanie. Czy po 2 latach użytkowania tego wrzeciona kupiłbym je ponownie? Where the silence is the only sound. Welcome to the time. Wow! Pokrótce przedstawię ideę wrzeciona CNC, które w swoim założeniu jest po prostu genialne. Za przykład posłuży nam tutaj nasze 3018, najpopularniejsza chińska frezareczka dla początkujących, którą aktualnie przerabiam, żeby wykrzesać z niej co się da. Standardowo w zwykłych wrzecionach, we wrzecionach hobbystycznych i w większości maszyn półprofesjonalnych montaż takiego frezu następuje w oprawce. Tutaj mamy ER11. We wrzecionie ze stałym mocowaniem narzędzia bez ATC każda zmiana narzędzia podczas zmiany ścieżki obróbki danej pracy, danego materiału sprawia nam problemy, zajmuje to czas, trzeba odkręcić oprawkę, trzeba założyć nowe narzędzie, trzeba przede wszystkim podać perfekcyjnie punkt zerowy materiału do następnej obróbki i tu pojawia się problem. Wrzeciono z ATC posiada oprawki narzędziowe, w które są zamocowane narzędzia różnego kształtu, różnej maści i do różnych zastosowań. Możemy założyć tutaj tak naprawdę wszystko. W tym wrzecionie ATC mamy oprawkę na stożku ISO 20 i możemy założyć frezy do średnicy trzpienia 12 mm. Ponieważ wszystkie długości narzędzia są zapisane w programie i program sam automatycznie aktualizuje wysokość narzędzia do zadanej pracy. Magazyn narzędzi może mieć niezliczoną ilość narzędzi, w moim przypadku 15 sztuk. Zamierzam dokupić więcej, ponieważ zawsze będzie mało. Wysokość narzędzia wpisane do tabeli narzędzi, którą mamy tutaj. I w tej tabeli są zapisane offsety tych narzędzi. To narzędzie w tej oprawce będzie zapisane, dopóki nie wyciągniemy, nie zmienimy narzędzia. Zacznijmy od plusów takiego rozwiązania. Przede wszystkim szybkość zmiany narzędzi. Każdy, który pracował na CNC wie, ile zajmuje odkręcenie oprawki, wyciągnięcie, zmiana tulei, jeżeli zmieniamy narzędzie na inną średnicę trzpienia i założenie tego wszystkiego i później pomierzenie wysokości narzędzia, żeby to mogło dalej pracować. Zmiana jest naprawdę szybka, prosta i przyjemna. Drugim plusem tego rozwiązania jest to, że narzędzia zamocowane raz w oprawce i zmierzone dokładnie względem punktu zerowego maszyny mają swoje offsety zapisane w programie i wymiana narzędzia z jednego na drugie sprawia, że program wie, w którym miejscu jest końcówka narzędzia i nie trzeba tutaj żadnej ingerencji w to, żeby program mógł dalej pracować. I trzecim, najważniejszym plusem tego całego rozwiązania, wynikającym z 2 poprzednich, jest to, że w momencie planowania strategii obróbki możemy już na etapie CAM-u przyjąć odpowiednią strategię i obrobić materiał ścieżka po ścieżce bez kombinowania, jak zmienić narzędzie w trakcie pracy maszyny. Chcemy frezować rowek, frezujemy rowek, chcemy później sfazować krawędzie tego rowka, wybieramy odpowiednią ścieżkę, zaznaczamy, które narzędzie będzie używane do tego i maszyna sama to zrobi. Zajmuje to
kilka sekund. Proste, bardzo efektywne rozwiązanie, po prostu bajka. Uwielbiam pracę na wrzecionie ATC, ponieważ jest jeszcze czwarty plus, o którym nie wspomniałem, ale już się poprawia. Możemy zastosować trzymaki, uchwyty do oprawek narzędziowych, które sprawiają, że kiedy ustawimy je na stole i wpiszemy do programu naszego, w naszym przypadku Mach 4, w którym miejscu znajduje się oprawka z narzędziem, wrzeciono jest w stanie przy odpowiednim skrypcie podjedzie sobie do tej oprawki, samo je sobie pobierze i będzie kontynuował pracę. Przy następnej obróbce wróci w to samo miejsce, odłoży narzędzie na miejsce, weźmie kolejne z następnej oprawki i będzie nadal kontynuował pracę. Genialne. Wszystko ładnie i pięknie. To działa, sprawdza się perfekcyjnie. Ale muszę dorzucić wielką łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, ponieważ to rozwiązanie ma też sporo minusów. I o tych minusach trzeba powiedzieć. Przede wszystkim to wrzeciono jest dosyć spore. Ze względu na swoją budowę jest tutaj tłok pneumatyczny, który w swoim założeniu ciągnie oprawkę za czpień ustalający i w stożku mocuje ją w tym wrzecionie. Niestety to sprawia, że jest duże i ciężkie, przez co musiałem zastosować kompensator na osi Z, ponieważ ciężar tego wrzeciona sprawiał, że po wyłączeniu zasilania opadało na sam dół. Drugim minusem jest cała infrastruktura, która musi być wykonana do takiego wrzeciona. Oczywiście są wrzeciona chłodzone powietrzem, mniejsze, większe, szersze, ale to akurat, które kupiłem, jest chłodzone wodą. Tu widzimy cały czas przepływa chłodziwo przez to wrzeciono i to chłodziwo jest chłodzone przez chłodziarkę. Zastosowałem chłodziarkę CW5200 do laserów z aktywnym chłodzeniem z agregatem. Plusem tego rozwiązania jest to, że temperatura wrzeciona nawet po 3 godzinach pracy nie wzrasta powyżej 29 stopni. To sprawia, że będzie bardziej żywotniejsze. 4 łożyska ceramiczne będą pracowały dłużej. To wrzeciono się nie nagrzewa, ono jest wiecznie zimne. Mamy tutaj sterowanie mechanizmem wymiany narzędzia. Mamy tutaj doprowadzone powietrze do funkcji Air Seal, czyli w momencie uruchomienia wrzeciona przez te kanały cały czas wydobywa się pewna ilość powietrza. We wrzecionie pojawia się nadciśnienie i to powietrze tędy wylatuje. Wrzeciono jest bezpieczne, ponieważ żaden pył nie dostanie się do środka. Dodatkowo jest jeszcze jeden przewód zasilający z powietrzem. W momencie, kiedy naciskamy, uruchamiamy funkcję wymiany narzędzia, z tej dyszy to powietrze zdmuchuje wszelki brud, który osadził się na tym czpieniu, aczkolwiek i tak trzeba pamiętać o tym, żeby te oprawki utrzymywać w czystości. Mamy tu zastosowane 2 sposoby wymiany narzędzia, albo przyciskiem ręcznym, albo z poziomu programu. Do tego oczywiście jest potrzebny elektrozawór sterowany z systemu, ale w momencie, kiedy mamy narzędzie zamocowane w oprawce, wrzeciono samo podjedzie, otworzy uchwyt wrzeciona, wyciągnie, odda i założy następne wrzeciono. Musi być to skonstruowane w taki sposób, żeby mógł tym sterować również program. W związku ze sterowaniem pneumatycznym, tym wrzecionem i funkcjami jak automatyczna wymiana narzędzia, musimy zastosować cały osprzęt pneumatyczny, jak zawory, regulatory,
i czujniki ciśnienia powietrza, które sprawdzają, czy to ciśnienie jest na odpowiednim poziomie, dostarczane do wrzeciona, i zawory, którymi steruje program, i program może wymieniać narzędzia na swoje potrzeby. Kolejnym minusem jest oczywiście, wrócę do powietrza, musi to powietrze być bardzo dobrze oczyszczone. Dlatego tutaj jest zamocowany filtr trójstopniowy do odwadniania i do filtrowania powietrza. Powietrze, które trafia do wrzeciona na siłownik pneumatyczny i które krąży w tym wrzecionie przez całe wrzeciono, wiadomo jak to w funkcji AirSeal, którą zaprezentowałem wcześniej, jeżeli dostarczymy wilgotne powietrze, całość w środku zacznie rdzewieć. Dlatego czystość powietrza, która dostarczana jest do wrzeciona, musi być na bardzo dobrym poziomie. W związku z tym, że powietrze w tym wrzecionie gra naprawdę pierwsze skrzypce, to kompresor, który mam na warsztacie, mały jeszcze, pracuje praktycznie non-stop. Przy włączeniu wrzeciona powietrze cały czas wydobywa się z tego wrzeciona, chroniąc to wrzeciono przed brudem, który mógłby się dostać do środka, a w związku z tym to powietrze cały czas kompresor musi uzupełniać, więc przy pracy, tym bardziej dłuższej, ten kompresor pracuje praktycznie nieprzerwanie. I jeszcze jeden minus tego wszystkiego, to wrzeciono jest czteropolowe, co sprawia, że zwykły falownik, standardowy falownik nie zasili tego wrzeciona. Wrzeciono rozkręca się do 24 000 obrotów na minutę, a zwykły falownik o częstotliwości 400 Hz rozkręci go tylko do połowy tej wartości, czyli 12 000 obrotów. Żeby poprawnie zasilić to wrzeciono i żeby chodziło na pełnych obrotach, musimy zastosować falownik o częstotliwości 800 Hz. Niestety to nie jest standardowy sterownik. Sterownik jest odrobinę droższy. Wrzeciono posiada moc 2,2 kW i do zastosowań, których ja stosuję, do obróbki materiałów niemetalowych i drewna twardego, liściastego, sprawuje się perfekcyjnie. Uważam, że 2,2 kW przy bardzo dobrej strategii obróbki nieobciążającej wrzeciona jest odpowiednią wartością i może dać naprawdę dobre rezultaty. Jak widzicie, wrzeciono ATC to bardzo fajne rozwiązanie. Niestety kosztuje swoje. Czy warto zainwestować? Moim zdaniem nie wyobrażam sobie pracy bez wrzeciona ATC. Jest po prostu perfekcyjne. Jego założenie odnośnie wymiany narzędzi, te wszystkie offsety pozapisywane i to, że mogę sobie zsiąść przy komputerze, zrobić sobie obróbkę wielonarzędziową, wrzucić to na maszynę, nie martwiąc się o to, czy narzędzia potem będę zmieniał i czy będzie wszystko pasowało, jest po prostu warte swojej ceny. I tak naprawdę moje wrzeciono jest, można powiedzieć, no-name'em chińskim, ściągniętym od naszych przyjaciół po drugiej stronie globu, ale po 2 latach sprawuje się nadal perfekcyjnie. Łożyska są niesłyszalne. Tu są zamocowane łożyska ceramiczne i ze względu na to, że chłodzenie jest bardzo dobre, te łożyska nadal po 2 latach, po kilkuset, a nawet już powyżej 1000 czy 2000, 3, kurde, musiałbym to policzyć. Ile ono pracowało? Na pewno dużo, ale sprawuje się bardzo świetnie. Polecam każdemu. Wrzeciono ATC, mimo swoich wad, mimo minusów, mimo swoich kosztów, naprawdę warte
jest swojej ceny. Jeżeli masz pytania odnośnie CNC i innych rozwiązań maszynowych w warsztacie, w firmie, pisz śmiało, z chęcią pomogę. A za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i miłego dnia wszystkim życzę.